Ja jestem bardzo wiekową osobą. To zrozumiałe, że o niektórych sprawach już niektórych spraw już nie pamiętam, ale na ogół to mam dobrą pamięć, także mogę spokojnie zacząć opowiadać. Skąd u nas ten Borysław? Mój ojciec pochodził z takiej ziemiańskiej rodziny, czysto bardzo polskiej, Ostoja Zagórski. Mieli majątki pod Wadowicami, Załatkę i Gniazdowice. Po śmierci rodziców mój dziadek te majątki sprzedał i podzielił majątek między rodzeństwo. W tym jedna z jego sióstr, pani Liskowa, która wyszła za mąż za profesora gimnazjalnego, razem z mężem posiadali dom, w którym urodził się Karol Wojtyła. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w połowie lat 30. państwo Liskowie ten dom sprzedali takiemu bardzo przyzwoitemu i zamożnemu kupcowi żydowskiemu, który ten dom miał do wojny. Jak weszli Niemcy, to oczywiście mu ten dom zabrali. On się przechował, przeżył i po wojnie dom ten odzyskał. Karol Wojtyła tam mieszkał do wojny. Potem wyjechał, jak wiemy, z ojcem do Krakowa. No i więc to jeden kontakt z Żydem, bo sprzedali jemu. Polak sprzedał Żydowi dom, a się mówiło o tym, że niechętnie, prawda, i tak dalej. Pani Mario, ale jakbyśmy mogli zacząć od początku, to znaczy, jakby Pani powiedziała, w którym roku się Pani urodziła, gdzie, trochę o swojej rodzinie. Mam 91 lat, wojna zaczęła się, miałam 13. Więc... Gdzie się Pani urodziła? Borysławiu. I właśnie dlatego zaczynam od ojca, od rodziny ojca. Więc ojciec nie miał specjalnie kontaktów takim z żydowskim środowiskiem, ponieważ był w zupełnie innych kręgach. Natomiast jak przyjechaliśmy do Borysławia i ojciec zaczął pracować w Podkarpackim Towarzystwie Elektrycznym, to była olbrzymia firma posiadająca w Borysławiu olbrzymią elektrownię, obejmującą zasięgiem prawie pół, może więcej jak pół Galicji. Nawet już zaczęli sięgać do COP-u, do centralnego tego, gdzie Dębica i ta Stalowa Wola i tak dalej. Więc ojciec specjalnie tych kontaktów nie miał, ale pracował w swojej firmie z dwoma panami, którzy mieli studia w Wiedniu. Jeden się nazywał Pancer, a drugi się nazywał Bauer. To byli Żydzi, których ojciec szalenie szanował i doceniał. Jeden był głównym księgowym, a drugi jakimś finansistą, mój ojciec też. A ojciec się tam znalazł dlatego, że po zgłoszeniu się do legionów, mając 17 lat, przebył całą wojenną gehennę i po wojnie, skończywszy szkoły, bo poszedł do wojska, to był w naturalnej klasie, skończywszy te szkoły, został kierownikiem kopalni nafty pod Krosnem w Ropience. W tym czasie moja mama pracowała również w kopalni nafty w Bóbrce, gdzie dzisiaj Muzeum Naftownictwa. I ojciec bardzo tych panów szanował. Potem opowiem, w jaki sposób oni wpłynęli na nasze życie. Tych dwóch, Pancer i Bauer. Bardzo dobrze ich wspominam, choć tak przemgłę pamiętam, ale oczywiście nie byliśmy domowo tam zaprzyjaźnieni. To był ojciec. Kiedy zabrakło nafty w Ropience, ojciec został przeniesiony do Borysławia, gdzie najpierw pracował w takiej firmie naftowej, a później w tym towarzystwie elektrycznym. Matka natomiast urodziła się i wychowała w Dukli,
To jest to malutkie miasteczko koło Krosna, gdzie było 80, może i 90% społeczności żydowskiej, głównie Żydzi. Ja jako dziewczynka jeździłam z matką czasem, czy ojciec może mniej, ale mama jeździła do Dukli, do babci i tam spędzaliśmy wakacje, więc ja widziałam, jak oni żyją, jak się zachowują i jak są biedni i pracowici. Tam bardzo bogatych nie było. To było małe miasto, to ta społeczność była od bardzo biednych do takich średniaków. I mama była bardzo inteligentną dziewczynką, w ogóle dziewczyną, panną. Nie będę opowiadała o jej całym życiu, bo to za dużo byłoby opowiadania. Natomiast przyjaźniła się głównie z dziewczętami Żydówkami, ponieważ twierdziła, że one są inteligentne, że one są oczytane, że ona ma z nimi wspólny język, a Polki są błahe, nie interesują się tym, przyjaźniła się, miała głównie przyjaciółki Żydówki. I te Żydów chodziła na wesela, jak one wychodziły za mąż. Te inteligentne, zdaniem mojej mamy, mądre dziewczyny, wychodząc za mąż, to moja mama mówi, że prawie płakała. Wszystkie miały obcinane włosy i nakładane peruki. Mama oczywiście na tych weselach bywała. Kiedy mama z ojcem poznali się, pobrali się i pojechali do Bolesławia, już z moją najstarszą siostrą, która miała kilka miesięcy, tam w Bolesławiu ojciec miał niezłą posadę, dobrze zarabiał, ale byliśmy w tych kręgach średnich, nazwijmy taka, średnia klasa, dobrze żyjąca. Rodzice kupili dom duży, posiadłość taką, park, sad, ogród i tak dalej. I tak żyliśmy. I teraz zacznijmy od tego spisu, który ja tutaj mam. Więc z kim myśmy się jako rodzina, rodzice i my jako dzieci, z kim myśmy się przyjaźnili? Mieszkaliśmy początkowo w takiej kamienicy, w której nad nami mieszkały dwie rodziny żydowskie. Jednych nazwiska nie pamiętam, a drudzy to byli bardzo z nami zaprzyjaźnieni państwo Rosenblattowie. Ona była nieukończoną polonistką w Lwowskim Uniwersytecie. On natomiast był takim ubezpieczeniami się zajmował. I mieli synka, jednaka, Pinia Rosenblatta, który był geniuszem. To było genialne dziecko. Miał, no nie wiem, 4 lata, jak czytał już książki, a miał 7, to w ogóle. Oczywiście nie ma ich. Więc to są wśród znajomych. Panzerbauer, ci Rosenblattowie. Pani Rosenblattowa zawsze nas zapraszała na urodziny Pinka, tego syna jednaka. Mieli go w dosyć późnym wieku. On ich maltretował niesamowicie. Był rozpieszczony, ale był tak mądry, że my, dużo starszy od niego, on nie chciał się z nikim przyjaźnić w swoim wieku, bo nie miał z nimi o czym mówić. A z nami był bardzo zaprzyjaźniony. Więc wszystkie urodziny odbywały się u Pinka. Z tym, że państwo Rosenblattowie, którzy utrzymywali kontakt z bożnicą, z swoją wiarą i tak dalej, robili piękne przyjęcia, ale zawsze wędlina była z gęsi. Absolutnie tam się, oprócz Pinka, który lubił szynkę i on kanapkę z szynką dostawał, a dorośli nie. Mama bardzo z panią Rosenblattową się przyjaźniła. To była polonistka, inteligentna osoba i bardzo często się spotykały.
Tragiczna była ich historia. Wyrzucili ich z ich mieszkania, dali ich do getta. Moja mama starała się tam prześliznąć, żeby im cokolwiek, bo myśmy też mieli głód, żeby im cokolwiek z jedzenia przynieść. I pan Rosenblatt przedzierał się gdzieś bokami do nas do ogrodu i za spodniami miał włożoną torbę, żeby w razie jak go złapią, żeby nie widzieli. I tu mama mu dawała różne warzywa, on wrzucał tam do tej torby i z tym szedł, żeby cokolwiek mieć do jedzenia. Któregoś dnia ja siedziałam bo u nas był piękny sad, siedziałam na czereśni, jadłam czereśnie, to były takie właściwie czerechowiśnie, więc wspaniałe owoce. I słyszę, ktoś woła, puka przy furce. Jakiś chudy chłopak. Więc podeszłam, patrzę, Pinek. Strasznie wyrósł i był przerażająco chudy. Więc ja mówię, chodź Pinek, akurat jem czereśnie, no bo tak w domu jedzenia nie było specjalnie, ale czereśnie były. Chodź, zjesz czereśnie. On oczywiście z opaską wszedł na to drzewo i proszę sobie wyobrazić, że każdy taki wygłodzony chłopak to by się rzucił na te czereśnie i powiedziałby, ach, jak mi smakują, jakie pyszne, ja jestem taki głodny. A on nie. Powolutku zaczął jeść i mówi do mnie tak, wiesz co, nareszcie wiem, jak smakowała ambrozja bogom na Olimpie. Ten wygłodzony z getta chłopak. No, nie minęło parę dni, jak getto zostało wymiecione, oczywiście Rosenblattowi do Bełżca. To było o Rosenblattach. Teraz powiem panu o lekarzach. Lekarze, moja matka wierzyła tylko żydowskim lekarzom, ponieważ wszyscy mieli wiedeńskie studia. Nasi Polacy mieli lwowskie i mama uważała, że Lwowska Akademia jest nieco o niższym poziomie. Trzymała się ich i miała rację, bo był doktor Kapellner, doktor Dornfeld, doktor Teicher i jeszcze dwie panie, niestety nazwiska nie pamiętam, jedna była ginekologiem, a druga była pediatrą. Doktor Kapellner uratował mi życie, ponieważ ja mając 6 lat, miałam ciężkie zapalenie płuc i już umierałam ojcu na rękach. Ojciec, był telefon w domu, więc ojciec zadzwonił do doktora Kapellnera. I doktor Kapellner zawsze miał taką jedną konkę bryczkę. Przyjechał w nocy, to była noc, ojciec mnie nosił na rękach, a ja już umierałam. I doktor Kapellner zrobił mi jakiś zastrzyk. Zawsze mówiło się, że w serce, ale ja to nie bardzo jakoś sobie wyobrażam. W każdym razie dał mi zastrzyk i ja ożyłam. Kazał tam coś jeszcze zrobić, wypocić to dziecko i powiedział, jak przeżyje do rana, to będzie żył. I przeżyłam. Jak widać. To był doktor Kapellner. Z nim jeszcze była związana inna sprawa. On miał córkę, jedynaczkę, która wyszła za oficera Polaka, który nazywał się Ugorski. Nie, a może Ugorski. W każdym razie za Polaka oficera. Dość szybko z nimi się rozwiodła, mając synka, który był ochrzczony. I on chodził u nas do naszego gimnazjum, był starszy ode mnie, już pewnie nie żyje, bo był kilka lat starszy. Przed wojną skończył pierwszą licealną. To już taki 17-latek. Bardzo przystojny, bo tutaj mieliśmy takie towarzystwo przyjaciół Borysławia i myśmy się spotykali, więc z tym Ugorskim, przepraszam, nie Ugorski, on się inaczej nazywał, ale nie, że z tym to nieważne. Ugorski to był taki we Wrocławiu weterynarz,
też mąż naszej koleżanki. I też przetrwał wojnę przez Polaków przechowany. I tego właśnie wnuka doktora Kapelnera przychowała koleżanka z klasy przed wojną, ponieważ ojca miał Polaka, ale matkę Żydówkę. Więc Niemcy uważali, że on jest Żyd. Musiał się chować, bo by go zabili. Więc u tej koleżanki przeżył, z nią się ożenił. I po wojnie był nawet na placówce gdzieś za granicą, takiej dyplomatycznej, po studiach i tak dalej. A jak się ta koleżanka nazywa? Nie pamiętam. Bo wyszła za tego wnuka doktora Kapelnera. Isakowski, on się nazywał Isakowski. Tucik, myśmy go nazywali wszyscy, Tucik Isakowski, taki skrót miał, a chyba był Andrzej. I piękny chłopak. No to pewnie już Tucika nie ma. I teraz doktor Dornfeld. Doktor Dornfeld związany był z nami tym, że ja mając 4 lata miałam straszną astmę. I doktor Dornfeld zobaczył, a mieszkał przez płot z nami. Zobaczył, jak ja biegnę, więc zaczepił moją mamę i mówi, niech pani przyjdzie do mnie z tą małą, bo ona ma straszne ataki astmy. A mama mówi, no nie wiem, co robić, niech pani przyjdzie. Zapisał coś do zrobienia w aptece, jakieś proszki, w takich z opłatków opakowaniu. Dał mi te proszki i tej astmy do dzisiaj pozbyłam się. Od tego momentu, jak mi dał te proszki, skończyła się astma. Więc mam do niego wielki sentyment. To byli bardzo zamożni ludzie wszyscy. Mieli piękne domy, mieszkania, albo samochody, albo konie. Nadzwyczajne. Doktor Teicher, też świetny lekarz, też nas leczył. Teraz te dwie panie. Jedna była pediatrą i mama tylko, ojciec się wypisał z tak zwanej kasy chorych i ona przychodziła do nas do domu albo przyjeżdżała do nas do domu. Trzeba powiedzieć, bo myśmy mieszkali troszkę za miastem i bardzo dobrze się tą trójką dzieci opiekowała. Mama bardzo ją szanowała. Natomiast ginekolożka była piękną kobietą, stosunkowo młodą wówczas. Mama się z nią bardzo zaprzyjaźniła. To wszystko byli Żydzi. Mama się z nią ogromnie zaprzyjaźniła i ona z mężem, co było rzadkie wśród tego, w tym czasie, wśród tego środowiska takiego inteligenckiego, oni zawsze przychodzili do nas na ojca mojego imieniny 1 stycznia. Było przyjęcie, było parę rodzin polskich i pani ginekolog z mężem. Niestety strasznie moja mama to przeżyła, ponieważ ona zaszła w ciąży, to była ciąża pozamaciczna i jakoś, pomimo że ginekolog, i zmarła. Mama bardzo przeżyła jej śmierć, bo ją bardzo lubiła. To, co ja pamiętam o lekarzach. To byli Żydzi, bo było też paru polskich lekarzy, ale chyba dentysty tylko mieliśmy Polaka. Teraz, proszę pana, woli pan o profesorach gimnazjalnych, czy o sklepach panu powiem. Sklepy były różne. Rodzina profesora Weissa miała na Wolance. Wolanka to była tak troszkę peryferyjna dzielnica. Tam był kościół, w którym ja byłam chrzczona i mój mąż. I tam Weissowie mieli sklep, duży sklep spożywczy. Natomiast my mieszkaliśmy zupełnie w przeciwnej stronie miasta, troszkę poprzednio w centrum, potem właśnie tam.
I mieszkając w centrum, rodzice zaopatrywali się, pomimo że było kilka polskich sklepów, chyba 2 czy 3, resztę były żydowskie sklepy spożywcze. Ale moja mama uwielbiała sklep państwa Treiberów. Treiberowie to była dla mnie wtedy starzy, ale one pewnie jeszcze byli zupełnie młodzi. Mieli bardzo dobrze zaopatrzony sklep i jednaczkę córkę, która wyszła za mąż, miała chłopczyka i ta Eścia Treiber prowadziła sklep. Natomiast pan Treiber, jej ojciec, codziennie rano, żeby się nie nudzić, brał koszyk wyłożony prześliczną, haftowaną serwetką i w tym koszyku były bułeczki świeżusieńkie, rogaliczki i przychodził do nas do domu. Mama wybierała, on zapisywał, co wzięła. Wszystko, co w tym sklepie kupowało, było zapisywane w takiej książce i pod koniec miesiąca u Treiberów było, ile tam trzeba zapłacić, podliczali i mama płaciła. To był jeden sklep. Drugi sklep, nie pamiętam nazwiska, po przeprowadzeniu się w innym miejscu, jakie mieli zwyczaje. Mama próbowała kupować w polskim sklepie. Byli nieuprzejmi, łaskę robili, a ci każdego roku za to, że mama w tym sklepie przez cały rok kupowała, zawsze zdobywali się na jakiś prezent. Do dzisiaj mam jedną srebrną łyżeczkę z takiego zestawu 6 srebrnych łyżeczek, które mama dostała od nich, jakieś filiżaneczki, jakieś bombonierki. Zawsze te sklepy umiały się znaleźć. To były dla nich niewielkie, bo przecież jak mama kupowała dla takiej dużej rodziny, to masę kupowała tego towaru różnego. A oni się tak pięknie umieli znaleźć. To był ten drugi. Natomiast trzeci sklep to była Delka, ale to była Delka była raczej pochodzenia austriackiego. Potem była nasza ukochana cukiernia przy szkole, którą prowadził pan Linhardt. Pan Linhardt był cukiernikiem wysokiej klasy, robił ręczne czekoladki, robił jakieś kokosowe zestawy, jakieś lody były niewyobrażalnie dobre u niego. Linhardt pochodził spod Berlina. Podczas wojny brał udział w wojnie po stronie niemieckiej. Dochrapał się oficerskiego cenzusa. Miał najwyższe odznaczenie niemieckie. Miał najwyższe odznaczenie niemieckie, bojowe. I jak weszli Niemcy i wszyscy Żydzi mówili, będą nas zabijać, będą nas tego, to Linhardt mówił, mnie nic nie zrobią, ja jestem oficerem niemieckim, proszę, ja mam tu gwiazdę jakąś na szyi i tak dalej. I przyszli Niemcy, zerwali mu z szyi tą i powiedzieli do Bełżca. I Linhardt zginął, tak jak wszyscy w Bełżcu. A jak ta cukiernia wyglądała? Słucham? Jak wyglądała ta cukiernia? To był taki podłużny, niezbyt duży sklep, który miał na zapleczu pokoik z kilkoma stoliczkami. Tutaj się kupowało wszystko. Tak lada była. W ten sposób pan Linhardt i jego żona byli za ladą, a tutaj niezbyt dużo miejsca. Trochę owoców było, ale niewiele. Głównie ciastka, czekoladki. Głównie on się specjalizował w różnych rodzajach ręcznie robionych czekolad. To były coś wspaniałego. Nawet pakowane były nie w jakieś firmowe tam pudła, tylko w zwykłe takie ładne, czyściutkie, tekturowe pudełka. To baba brała kilogram albo
jakiś taki łom czekoladowy kupowała dla dzieci i tak dalej. W każdym razie strasznie żałowaliśmy pana Linharda, no ale zginął, niestety. To, co pamiętam o sklepach. I jeżeli profesor Weiss wspomina swój sklep, to rzeczywiście tam musiał być duży obrót, bo na Wolance nie było dużo sklepów, a była dzielnica taka willowa też. Troszkę to było takie, troszkę niższy poziom, powiedzmy. Te domki były mniejsze i tak dalej. Natomiast z naszej strony, blisko elektrowni, była dzielnica pięknych, nowych domów budowanych przed samą wojną i takich posiadłości jak nasza, to znaczy dom duży, połowę drewniany, połowę murowany, w dużym sadzie, w dużym ogrodzie, z jakimiś gospodarczymi domkami i tak dalej, to takich też parę domów było. I ta dzielnica była uważana za bardziej taką ekskluzywną, a tamta troszkę jakby peryferyjną, ale to nieważne. Miasto Borysław w ogóle nie było typowym miastem, bo to była wioska, która wzbiła się na nafcie odkrytej. Jedne z pierwszych w świecie wykorzystanie tej ropy naftowej. W Drohobyczu wybudowano największą w Europie rafinerię nafty, także ta borysławska ropa miała ujście od razu do rafinerii. Rafineria przerabiała na naftę, benzynę i tak dalej, bo się już ten automobilowy ruch zaczął duży. Miasto wyglądało w ten sposób, że powierzchnia była jedna z największych w Polsce, powierzchniowo. Natomiast mieszkańców było tak 40 parę tysięcy. W tym społeczność żydowska była znaczna, ale nie taka jak w innych miasteczkach czy miastach polskich. Tam nie była bardzo mała grupa ortodoksyjnych Żydów. Byli albo zasymilowani, albo chcący się zasymilować, albo tacy, którzy się czuli Europejczykami. Chodzili ubrani elegancko, na co kogo było stać, na jaki poziom tego okrycia. Natomiast była też dosyć znaczna grupa tych ortodoksyjnych, chodzących w hałatach, w kapeluszach otoczonych lisimi ogonami. Hałaty były długie i tak dalej. Jeszcze tutaj zrobię taką dygresję. Pamiętam w Dukli, jak przyjeżdżaliśmy na wakacje, to zawsze w sobotę Żydzi całą rodziną wychodzili na spacer. I szli dzieci z przodu, matka tak w środku, a na końcu ojciec rodziny w hałacie, z pejsami, małe dzieciaczki z pejsikami, z czapeczkami, z takimi deszkami, wszystko na czarno. A kobieta w peruce oczywiście, w jakichś chustkach. A oni mieli dziwna rzecz, wszyscy mieli żółte buty. Szli takie buty czy trzewiki, ja zawsze tak patrzyłam, dlaczego były żółte? Takie skóra była jakoś tak wyprawiona na taki naturalny, żółty kolor i szli i podśpiewywali. Ale podśpiewywali te swoje różne piosenki i to śpiewali tak ny, 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 ny. I to zawsze byśmy później naśladowały też tak ny, 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 ny. No to taka dygresja tylko. Ale wracamy do Borysławia. Może teraz przyjdziemy, tu mamy sklepy. Jest tak, Drohobycz. W Drohobyczu mieszkała. A co to jest? To jest, żeby trochę więcej W Drohobyczu mieszkali kuzynostwo mojej mamy. Dość dalekie, ale przyjaźnili się. I tam było kilka młodych dziewcząt. Jedna z tych, oni się nazywali Foltyn.
Jedna z nich przywiozła któregoś dnia do mojej mamy chłopca swojego, narzeczonego. Piękny chłopak, wytwornie ubrany, to był 39 rok. I mówi, my się mamy zamiar pobrać. A co pan robi? A ja kończę studia w Oksfordzie, w Anglii. On się nazywał Sobol, był Żydem, ale ona go przedstawiła jako, przepraszam, on się nazywał Sobel, a ona go przedstawiła jako Sobol, bo troszkę nie miała pewności, jak rodzice przyjmą to, że ona chce wyjść za Żyda. Zresztą zamożnego, eleganckiego, wykształconego chłopaka. Mało tego, wyjątkowo pięknego. Niestety wyszła za niego podczas sowieckiej okupacji. Weszli Niemcy i na ulicy go zabili. Coś im się nie spodobało i zabili go. I ona tego męża swojego, później Niemcy ją na roboty zabrali. Znała świetnie niemiecki, więc pracowała gdzieś w jakimś biurze, a po wojnie była modelką we Wiedniu, prezentowała futra, bo była smukła, wysoka blondyna, o kręconych włosach, taką szopę miała pięknych włosów, bardzo atrakcyjna dziewczyna. Ten Sobel był w niej zakochany ogromnie, no ale nie przeżył. Tak jak Schulz na ulicy, tak wie, w Drohobyczu. To rodzinna historia z tą Dziunią. Ona później miała wypadek samochodowy i zginęła na moście gdzieś w Belgii czy gdzieś. I teraz przechodzimy do takiej najbliższego mi tematu. To jest koledzy i koleżanki. Widzi pan to zdjęcie. Dobrze by było zrobić tutaj kopię z tego. To jest moja klasa. I przed końcem roku, w 1939 roku, pierwsza klasa gimnazjalna. Wszyscy mamy po 13, 14, 12 lat. Proszę bardzo. Czyli w którym roku to jest? 1939 rok. I pani gdzie jest tutaj? Ja jestem w harcerskim mundurku i druga koleżanka i dwie tylko my żyjemy, obydwie w tych mundurkach. Koło naszego profesora, naszego wychowawcy. Z profesorem wychowawcą to później opowiem, co się stało. Pół tej klasy równo to byli Żydzi. Koleżanki Żydówki były tak się świetnie uczyły, tak się starały. Natomiast Polki trochę lekceważyły sobie naukę. Ja się uczyłam dobrze, ale mało, ponieważ ja byłam zdolna, ale interesowało mnie czytanie książek, a nie nauka. Jak dostawałam podręcznik do polskiego i do historii, to już we wrześniu miałam cały przeczytany do końca, już do końca roku nie zaglądałam do książek, ale mniejsza z tym, to dygresja. I teraz chcę panu powiedzieć po kolei o koleżankach. Najpierw moje. O Pinku Rozenblacie już panu opowiedziałam. Druga koleżanka, właściwie rówieśnica i przyjaciółka najbliższa mojej siostry starszej, nazywała się Halka Leker. Była jednaczką, miała jedną dziewczynkę i jeszcze miała starszego brata. Ten brat studiował gdzieś za granicą, bo to byli wszystko zamożni ludzie, stosunkowo zamożni i nie pozwalali sobie na to, żeby ich we Lwowie na uniwersytecie lub na akademii czy na politechnice wyrzucano z ławek i kazali im stać na końcu i słuchać wykładu. Oni się obrażali, rodzice się zbierali ostatnie pieniądze i wysyłali ich do Rzymu, do Paryża, ja wiem, gdzieś do Anglii, o tak jak ten Sobel
studiował w Oksfordzie, Halki Lekier, brat też gdzieś. I Halka Lekier była taka bardzo dobra dziewczyna, niezbyt ładna, ale taka, moja siostra była z nią bardzo zaprzyjaźniona. Podczas wojny, już jak Sowieci odeszli, a weszli Niemcy i zaczęły być te pogromy, to Halka kiedyś przyszła do nas z opaską i mówi do mnie: słuchaj, a ja ci jednego zazdroszczę. Czego ty mi zazdrościsz? Że ty nie jesteś Żydówką, że ty jesteś Polką. Ja mówię: Halu, jakie to ma znaczenie poza tym, że chowajcie się. Ja sobie nie zdawałam sprawy, że ich tak wymordują. Ja mówię: chowajcie się gdzieś, jak jest pogrom i przeżyjecie. Ona mówi: nie przeżyjemy. Rzeczywiście, całą rodzinę wzięli do Bełżca. To jest Halka Lekier. I teraz najlepsza moja przyjaciółka, Teresa Metanomska. Tu jest na zdjęciu. O, tu jest Terenia. O, ta. To jest Terenia Metanomska. To jest Olga Flachs. Ta jest Giza Tewel, ale to już mniejsza z tym. W każdym razie Terenia Metanomska. Kiedy myśmy jeszcze mieszkali w kamienicy, obok nas był domek, gdzie mieszkali państwo metanomscy. Potem myśmy się wyprowadzili, oni się wyprowadzili, ale w tym czasie, kiedy mieszkaliśmy obok siebie, to ja byłam z Terenią Metanomską nierozłączne. Takie 4-latki, 5-latki, 3-latki nawet. Ja miałam choinkę, ona musiała mieć choinkę na święta. Oni byli bardzo zasymilowani. Brat pana Metanomskiego ożeniony był z Polką i wychrzczony, ale Metanomscy nie. Oni utrzymywali kuchnię koszerną w miarę. Kto tam chciał zjeść szynkę, to zjadł, ale raczej oddzielne garnki i tak dalej. I później myśmy się wyprowadzili, nasz kontakt troszkę się rozluźnił i podczas w 1938 roku, jak poszliśmy do gimnazjum, znalazłyśmy się w jednej klasie i stałyśmy się nierozłączną taką czwórką, 4 dziewczynki i między nimi właśnie Terenia Metanomska. Kiedy Niemcy w ogóle zaczęli Ukraińcy zabijać i Niemcy zabijać Żydów, to ja myślę, no Terenię zabiją. Więc z koleżankami innymi zaczęłyśmy wymyślać, co tu zrobić. Ponieważ moja rodzina mieszkali wujostwo pod Tarnobrzegiem i był wuj nadleśniczym. To było w lesie, daleko od wszelkich tych. Poza tym ona była taka mało semicka, więc łatwo ją było przechować. Postanowiłyśmy, że zabierzemy ją tam i tam przechowamy. Z rodzicami jej uzgodniliśmy, oni się zgodzili. Terenia poszła do naszego proboszcza Osiekowicza, który uratował masę Żydów. Osiekowicza zabili Niemcy w Oświęcimiu za to właśnie. On jej wyrobił metrykę. Myśmy nauczyły ją pacierza porządnie. Ona wszystko wiedziała. Litanie, wszystko. I ja mówię, ale z Borysławia nie mogła wyjechać, bo to było tak, że Borysław pociąg musiał dojechać do Drohobycza i trzeba się było przesiadać, bo to była taka końcowa boczna linia na Borysław, związana z naftą, ale dopiero na świat się jechało z Drohobycza. Więc postanowiłyśmy, żeby ją ktoś nie złapał, przejść piechotą do Drohobycza. Tam na stacji ja miałam na nią czekać, względnie z nią pójść. I razem pojechać pod ten Tarnobrzeg, do tego Grębowa. No, wszystko było ustalone. Wieczorem
myśmy się spotkały, bo myśmy się codziennie spotykały. Ja mówię Tereniu, chodźmy do ciebie, weźmy jakąś torbę z rzeczami i pożegnaj się z rodzicami i rano ode mnie pójdziemy, żeby już... A ona mówi, nie, ja muszę ostatni ten dzień to z mamą spędzić. Ona bardzo matkę kochała. Jutro pójdę do Drohobycza, ty jedź pociągiem i spotkamy się w Drohobyczu. Proszę sobie wyobrazić, poszła, a rano był tak zwany pogrom, drugi z rzędu pogrom. I przyszli Ukraińcy, ona siedziała na werandzie, bo to mi później opowiadała inna moja koleżanka, też z nią zaprzyjaźniona. Jej matkę zabrali, bo ktoś tam pokazał to Żydówkę, zabrali, a Tereni nie. I Terenia siedziała. I myśleli, że Polka i nie ruszali. Poszli. Ojciec z bratem, bo ona miała starszego brata, który studiował medycynę w Rzymie, ale ponieważ znalazł się w 1939 roku w domu i już został, bo wojna go chwyciła. I ten Józef Bratanowski przeżył wojnę, ojciec przeżył wojnę i w Izraelu obydwoje zmarli. Ale matkę Tereni zabrali do pociągu na wywózkę. I Terenia zamiast do mnie pójść lub do innej przyjaciółki, to poszła na stację i się zgłosiła, bo tam mamusia. No i tereśmy Terenie widziały. Tego nie możemy sobie podarować. I już moje koleżanki te nie żyją, które były z tym związane, ale one, oprócz tej jednej tutaj, tej właśnie w mundurku, to one mówiły, no dlaczego ona nie została u ciebie na noc? Przeżyłaby. Poszła za mamusią. Sama się zgłosiła. No i Tereni nie ma. To jest o Metanomskich. Teraz jeszcze tylko wracam na moment a w jaki sposób przeżyli mąż, Józek przeżył, ojciec, dlatego, że był świetnym fachowcem z zakresu gazu ziemnego i w ogóle naftownictwa, więc Metanomskiego potrzebowali mieć, więc mieli. A Józek był w takiej policji żydowskiej. Jakieś tam robocze takie, coś tam kopali, coś tam robili, coś tamtego. I zorientowali się, że ich zaraz zabiją. Uciekli i schowali się w bunkrze w lesie, a u nas było lasu wystarczająco dużo, bo Bolesław był otoczony przecież górami, to jest Podkarpacie. I przeżyli jeszcze tam te parę miesięcy, może 2, 3, trudno mi powiedzieć, i weszli Rosjanie. Więc oni po prostu przeżyli w ten sposób, że uciekli w ostatnim momencie do lasu. Bo inaczej by nie przeżyli. Bo kto nie schował się, to go do transportu. Do końca Niemcy już wiedzieli, że muszą uciekać i jeszcze maltretowali. Z tym, że u nas w Bolesławiu, to trzeba przyznać, właściwie najmniej maltretowali Żydów. Gdzie indziej było dużo gorzej. Dlatego, to znaczy nie wszystkich ochraniali, ale tych, którzy byli fachowcami, tak potrzebowali nafty, benzyny i ropy naftowej, że za wszelką cenę fachowców utrzymywali do końca, żeby im pomagali, bo oni przecież się nie znali na tym. To było tysiące szybów naftowych, rozrzuconych po tych górach. A tam Ukraińcy zaraz. Wsie były tylko ukraińskie. Tam polskich wsi wkoło nas nie było. Było tylko 2 czy 3 takie osady niemieckie. Ale polskich wsi nie było, byli Ukraińcy. I ci Ukraińcy robili te pogromy. Ja pod przysięgą mogę powiedzieć,
że ani jednego nie znam przypadku, żeby Polak poszedł bić albo zabijać Żyda w Bolesławiu. Nie wiemy gdzie indziej, w Bolesławiu nie. Natomiast Ukraińcy, ci z tych okolicznych wsi, przychodzili po pierzynę, może złoto znajdą, może zegarek, może garki. Bo takich mebli to nie brali, tylko właśnie takie... Ale Niemcy pozwalali Ukraińcom zabierać te mienie? Tak, Niemcy stali z boku i się patrzyli. Niemcy nie mordowali, nie bili. Oni nie bili po co? Rękami tych prostych ludzi z Orowa, z Dachujowic, z Dreżyc, z takich wsi wkoło. Tam ci przychodzili biedni, mieli tam po pół hektara, po hektarze ziemi, wówczas się mówiło morgi. To oni przychodzili, bo u Żydów Żydzi mają to, dopóki Żydzi byli w własnych domach. Bo jak już byli w getcie, to już wtedy nie było pogromów, tylko przyszedł moment, żeby całe getto wywieźć. Czyli były te dwa, przed utworzeniem getta były te dwa pogromy, pani mówi? Ja pamiętam dwa. Pierwszy to był, jak tylko weszli Niemcy. I proszę pana, ten pogrom był straszny. Mama nam nie pozwoliła wychodzić z domu za 5. Ale dlaczego? On był trochę zemstą, ponieważ była grupa Żydów, która współpracowała z NKWD. Tacy młodzi, przed wojną komunizujący lub komuniści, oni współpracowali, oni trochę palcami pokazywali naszą młodzież i tak dalej. I to im też pamiętali. Ale Polacy nie mścili się. Oczywiście ci bolszewicy, jak odchodzili, to zostawili całe piwnice, tam gdzie było NKWD, trupów pozabijanych, mordowanych, dziewczęta miały drutem usta zaszyte. To już druga sprawa. No i proszę pana, bo wracam do okresu tej okupacji radzieckiej. Straszny czas dla nas był. Może trochę odbiegnę skończę z uczniami. Więc Józef Betanomski przeżył, umarł w Izraelu. A skąd wiem, że umarł? Ponieważ mój mąż, który chodził rok wyżej ode mnie do gimnazjum, siedział w jednej ławce z takim Torkiem Manskrajdem. Torek Manskrajd znalazł się w Bolesławiu w ten sposób, że jego matka, oni byli warszawianinami, mieszkali w Warszawie, w centrum, zamożni ludzie. Miał siostrę starszą, która chodziła, bardzo chciała się zasymilować i chodziła do którejś tutaj szkoły takiej czysto polskiej, absolutnie, ale ponieważ dobrze się uczyła, to ją przyjęli tam do tej szkoły. Tu zdaje się na Chorzej była taka, no zapomniałam w tej chwili jakie to gimnazjum było. Tam chodziła zresztą matka mojego zięcia też do tego gimnazjum. No i co tu? O Torku Manskrajdzie. I Torek Manskrajd przeżył. Opowiedział nam, w jaki sposób przeżył. Kiedy przyjechał do Polski, to były lata 70., tak druga połowa 70. lat. Przyjechał do Polski z wycieczką. Odszukał nas, mojego męża, jakimś sposobem. Myśmy mieszkali wtedy w Warszawie na Wojnie Feleterskiej. I on przyszedł do nas, latał wkoło stołu cały czas i opowiadał, w jaki sposób on przeżył tę wojnę. Przeżył przez to, że w Krakowie, w Płaszowie właściwie, dzielili część rodzin do Oświęcimia, część do pracy,
którejś tam fabryki. A on był tu chłopak, kilkanaście lat, więc wzięli go do tej pracy. A matka z siostrą do Oświęcimia. Więc on, jakieś było takie zamieszanie, więc on mówił, chodźcie tutaj, na tą stronę. Ale one nie chciały. I on, jak to opowiadał nam, latając wkoło stołu, to płakał. Mówi, przecież mogły przejść na tą stronę i przeżyłyby tak jak ja. Bo zaraz weszli Rosjanie i ta grupa szczęśliwie przeżyła. Tolek Masklejt krótko chodził do gimnazjum po wojnie, wyjechał do Izraela. W Izraelu skończył studia. Właśnie jak do nas przyjechał, to był taki narciarz, to był bardzo żywotny człowiek. I proszę sobie wyobrazić, za jakiś tam rok, może 2, my mówimy, coś się, bo zawsze dzwonił do nas. Mąż mój, co się Tolek nie odzywa? Odszukał jakiegoś swojego, mój mąż odszukał jakiegoś swojego przyjaciela i mówi, ty nie wiesz, co z Tolkiem Masklejtem? A ten przyjaciel akurat był w Izraelu. Jakieś tam handlowe sprawy załatwił. I mówi, Tolek samobójstwo popełnił. Jednak to w nim się działo. Nie mógł popełnić samobójstwo. A wtedy mieli tak, nie wiem, czy mieli 50 lat. No Boże, ale on się założył rodzinę, ożenił się w Izraelu? Słucham? On ożenił się w Izraelu, założył rodzinę? Czy był... On się ożenił, ale jak przyjechał tą wycieczką, to przyjechał z jakąś panią, dużo młodszą od siebie, która mówiła tylko po hebrajsku. On ją do nas nawet przyprowadził na obiad, bo był kilkakrotnie u nas był. I on tłumaczył. Oczywiście ona nie rozumiała żadnego języka europejskiego oprócz hebrajskiego. Nie mówiłam panu, zapomniałam o jednej rzeczy. Podczas pierwszego pogromu, jak weszli Niemcy i Ukraińcy tłukli tych Żydów, którzy się znaleźli na ulicy, których z domu wyciągali, to jednych tylko poturbowali, a innych zabijali. Lub jakimś tam siekierą czy czymś już. My mieszkaliśmy tak troszkę w górze. Później była spad, jakaś droga, olbrzymia łąka, to się u nas nazywały tłoki. A jaki adres dokładnie był? Słucham? Adres? To był, wtedy się nazywał Las Szlachecki, jak jest teraz, to nie wiem. I ulica Las Szlachecki, tak? Las Szlachecki, ulica, tak się nazywała. A numer domu? Nie pamiętam już. 4, 5, coś takiego. I proszę pana, ja patrzę, stanęłam tak na płocie, na samym końcu naszego ogrodu, na płocie. Taka to dziewczynka, to był kilkanaście lat miała. I patrzy, co tam jest na tej tłoce? Przecież tam nigdy nie było żadnej góry. Co tam jest, tam daleko? Ale tak było widać, wie pan, bo nie było domów, tylko ta tłoka prowadziła aż do kina, do kilku sklepów, do głównej ulicy. Tłoka, czyli... Tłoka, te łąki takie, u nas nazywały się tłoki, tam w Wrocławiu. Aha, łąka. Taka łąka, taka dzika łąka, jakby niczyja, a może do kogoś należąca, nie wiem. I ja patrzę, no co to jest? I przyszła mama moja, chodź, bierze mnie. Ja mówię, mamo, co tam jest? A mama mówi, ludzie zabici. Góra była. Pan sobie wyobraża, dla takiej dziewczynki jak ja wtedy, która z nimi chodziła do sklepu, na spacer z koleżankami, na potańcówki. Ja wiem,
razem od dziecka, od takiego, a tam ojciec taki, ojciec tej, jakiś tam brat, jakiś ktoś, pozabijani w okrutny sposób leżeli. Góra, przygotowane do pochówku. Co się potem stało z tymi, to zniknęło. Ale w jaki sposób, to nie umiem panu powiedzieć, bo mama nas wzięła do domu, żebyśmy nie przeżywały tak, bo to było straszne przeżycie dla takich. Ale moja młodsza siostra z Pleciula, to ona jakoś się wyrwała i poleciała patrzeć. I potem wróciła zielona, a też była taka, może miała 13 lat. No i proszę pana, aha, i wtedy jak ten zaczął się pierwszy ten pogrom, bo to nazywaliśmy pogrom, to bardzo pobili tego Treibera, co nam te bułki nosił, a Eścia Treiber z syneczkiem takim 3-letnim, 4, przyleciała do nas, do rodziców. Ojca nie było. Ojciec był wtedy gdzieś u rodziny, tylko mama, ja, starsza siostra. A ojciec z młodszą siostrą pojechał w odwiedziny do rodziny. Skorzystając z tego, że przyszli Niemcy i że może się skontaktować z tymi za Przemyślem, bo tutaj, bo wtedy przedtem byli Rosjanie, więc nie można było się skontaktować. No i mama mówi, Eścia, tam biją, chodzą po domach, mogą do nas przyjść. To nie wchodź do mieszkania, tylko myśmy mieli poza domem wejście do piwnicy. Do takiej piwnicy na marchew, tam kartofle i tak dalej. A w domu było wejście do piwnicy z kuchni, do takiej eleganckiej piwniczki, gdzie były owoce, konfitury i tak dalej. Jeszcze była szpiżarnia, ale to już mama tam trzymała swoje różne rzeczy. I proszę pana, mama mówi, Esiu, a było ciepło, bo to był czerwiec. Mówi, ty idź do tej piwnicy, ja ci dam koc i poduszkę i jakby ciebie znaleźli, to ty powiesz, że ty sama tam wlazłaś. Ja nic nie wiedziałam o tym. I mama ją tam trzymała 3 dni. Także przetrwała, zrobiło się cicho, spokojnie. Eścia mówi, to ja wracam do domu, bo mama tam została, co z jej mężem, to nie wiem, co było z mężem. W każdym razie poszła do domu. I przyszedł drugi pogrom i wywózki. I Treiberów wywieźli też i zabili w Bełżcu, czy gdzie. Przeważnie bolesławskich Żydów to do Bełżca wieźli. Ale te pogromy, one miały jakiś, jak one przebiegały? One miały jakiś zorganizowany charakter? Nie wiem, kto to organizował. Przypuszczam, że Niemcy podpuszczali Ukraińców. A pamięta pani utworzenie getta w Bolesławiu? Tak, pamiętam. I proszę pana, najpierw Żydów nie ruszali, tylko kazali im nosić opaski. Na niektórych z takich ekskluzywnych domów to wyrzucali. Właśnie tego Pinka, Rosenblata, rodziców. I tak się trafiło, że ich wyrzucili w to miejsce, gdzie potem było getto. A getto było, jak jest plan w Bolesławie, o tutaj, to getto było. Tu jest taki most, widzi pan? Rzeka Tyśmienica tu płynęła. Zaraz, gdzie jest? Tu Las Szlachecki. My mieszkaliśmy tu, a tu mieszkał, z tej strony mieszkali, tu mieszkała właśnie ta Metanomska gdzieś tutaj. Tu była bożnica i tu zrobiono potem getto. Tu. No i proszę pana, potem ich zostawili w domu, niektórych,
a niektórych już wysiedlali tam do tej dzielnicy. Nie mówili, że to będzie getto, tylko skądś te domy były puste. Nie wiem, czy tam Rosjanie, czy dokwaterowywali rodziny do rodzin. Prawdopodobnie tak, że niektórzy tam mieszkali, a oni, bo to była taka dzielnica bardziej ortodoksyjnych Żydów. Tam u nas nie było dużo tych Żydów. Spotykało się na ulicach w tych hałatach, ale głównie chodzili normalnie, krawat, koszulka, ojej, przepraszam, koszulka i bardzo, bardzo elegancko starali się, jak kupowali w dobrych sklepach, ponieważ Borysław był bardzo zróżnicowany. Od nędzy po niewyobrażalne bogactwo. I tymi bogatymi na ogół byli Żydzi. Między innymi taka rodzina Szternów, to właśnie mówię o koleżankach. Były dwie Szternówny. I te dwie Szternówny były rude, bardzo ładne. Jedna chodziła do chyba 4. gimnazjalnej przed wojną, a druga jeszcze kończyła podstawówkę. I jak tylko weszli Niemcy, to Szterna, jako wspaniałego fachowca nafciarza, po prostu rękami chwycili. On miał wszelkie uprawnienia. Nawet wchodził sobie do kawiarni Nur für Deutsche i tam sobie pił kawkę. Oni trzęśli się nad nim. Był taki prezydent miasta Radeke, który się później okazało, że się nazywał Radecki, ale to już mniejsza z tym. I wspaniały człowiek, Niemiec, który dostał potem numer 1 bodajże medal zasługi za ratowanie Polaków i Żydów. Tam w Borysławiu. Ten Bertolt Beitz, ten Niemiec, pewnie nie żyje, bo już by miał chyba 100 lat. Bo przed wojną on skończył, nie skończył jeszcze studiów, był już żonaty, ale nie skończył jeszcze studiów, studiował w Anglii. Jego żona miała chody, bo ojciec był jakimś generałem i jego żona załatwiła, że jego nie wzięli do wojska, tylko posłali go do Borysławia na jakieś tam dyrektorskie stanowisko. I on tych fachowców, Żydów wszystkich ratował, bo mu byli potrzebni do pracy. A oprócz tego miał widocznie dobre serce. Ratował dzieci żydowskie. W piwnicy trzymał. To był lista Schindlera, to powinna być lista Bajca. Dosłownie. No ale to już mniejsza z tym. Bertolt Bajc zasłużony dla Polaków i Żydów. I jak tylko weszli Niemcy, to Szternówny, obydwie z matką, niemieckim samochodem natychmiast wyjechały do Wiednia. Pan sobie wyobraża, jakimi brylantami opłacone to było. Czy może to Bajc załatwił? W każdym razie one zniknęły i one przeżyły, ale w Ameryce gdzieś tam. Natomiast Stern został jako pomoc Niemcom, fachową pomoc został w Borysławiu i poszedł sobie na kawkę do kawiarni Nur für Deutsche. W tym czasie do tej kawiarni weszło 2 oficerów niemieckich, którzy na przepustkę jechali z frontu do Rzeszy. Dlaczego przez Borysław? Nie wiem. Widocznie jakieś takie mieli możliwości. Weszli, a on opaskę nosił. Co on tu robi? A on się zaczął stawiać, bo był taki pewny siebie, że ma w koło tych wszystkich. A jeden z tych oficerów wziął go za frak, bodajże wyciągnął, to już nie znam szczegółów, ale wydaje mi się, że wyciągnął go poza kawiarnię i zastrzelił.
Obydwu tych oficerów natychmiast odesłali z powrotem na front. Bajc mało szału nie dostał. Najlepszy fachowiec był, zginął. Zresztą go lubił, po prostu go lubił. To byli eleganccy, zamożni, wykształceni ludzie. Jak oni mieszkali, jakie to były wille, dziewczęta do szkoły przyjeżdżały powozem, powożonym przez 2 piękne konie, albo samochodem, jak tam było wygodnie. No więc to Szternowie. Myśmy bardzo znały się z nimi dobrze. Następnie moja koleżanka to była Mina Kac. Mina Kac, jej ojciec był technikiem dentystycznym. Ona bardzo mnie lubiła i strasznie chciała się ze mną bawić. Była jedynaczką. Więc mama mnie czasami do nich zaprowadzała mnie do niej i myśmy się tam bawiły, a później mama przychodziła po mnie, zabierała. I pamiętam jak dziś, że u państwa Kaców w kuchni były oddzielne naczynia na koszerne. Prowadzili koszerną kuchnię. Zawsze u nich były pyszne ciastka, takie typowo żydowskie, bo oni mają specjalne takie rożki z makiem, z masą orzechową, przepyszne, szczególnie na Hamana. To dziewczęta, te Żydóweczki, przynosiły, tak myśmy mówili, Żydóweczki na dziewczęta, Żydówki na dorosłe. A na mężczyzn w moim domu mówiło się tylko Izraelita. Dlaczego tak było? Nie wiem. Zawsze ojciec mówił, tak, on jest Izraelita. I mama też tak samo. O mężczyznach. A kobieta była albo Żydóweczka, albo Żydówka. I rodzice szanowali, ale oczywiście tych, którzy źle się zachowywali, to nie szanowali. Teraz w jaki sposób... Aha, jeszcze Mina Kac. Ja wyjechałam gdzieś tam do cioci i wróciłam, szłam ulicą, miałyśmy ja wiem, 16 lat. Idzie Minka Kac, taka już dorosła, taka. I ja mówię, o Minka, cześć. Ona z opaską oczywiście. Ja mówię, a gdzie mieszkacie? A tam gdzieś, jeszcze w getto nie było. Getto dość późno w Wrocławiu utworzyli. A ona mówi, ach, słuchaj, my się tak bawimy, dzień w dzień. Ja mówię, co? Wszyscy twoi giną, a wy się bawicie. A ona mówi, tak patrzy mi w oczy i mówi, przecież my też zginiemy. To my się chcemy zabawić chociaż. Ja myślę sobie, może mają rację. Tak się zdziwiłam, bo myśmy się nie bawili, a oni się codziennie tańczyli, bawili się, mieli gramofon i grali. I Mina Kac, ostatni raz ją widziałam wtedy na ulicy, a znałam ją od pierwszej podstawówki. Potem była Olga Flachs. Olga Flachs była córką dentysty, który był w legionach, dochrapał się rangi oficerskiej i był jako oficer, oficer na liście tych, którzy w razie wojny będą wezwani. I rzeczywiście tak się stało. Pan Flachs został wezwany w 1939 roku do wojska. Oczywiście Rosjanie wywozili wszystkie rodziny pierwszym transportem w lutym, wywozili wszystkie rodziny tych, którzy brali udział w wojnie. I Flachsową z Olgą wywieźli na Sybir, do Kazachstanu. Cała klasa płakała. Jak to straszne rzeczy. Olga Flachs wywieziona do Kazachstanu. Dzięki temu przeżyła. I wróciły w 1945 roku do Polski, wyjechały do Izraela. Ona już nie żyje, bo to jeszcze Torek Maskejk żył, jak mówi nam, że Olga Flachsuda na raka zmarła w Izraelu. Matka też. Giza Tewel
to była córka pana, który miał sklep złotniczy i zegarmistrzowski. Bardzo dobrze się im powodziło. Giza była jedynaczką, bardzo zawsze dobrze ubraną, taka zadbana, szalenie ładna dziewczynka. Zginęła Giza. No i już. Teraz, proszę pana, jeszcze chcę panu wrócić do Bauera i Pancera. Dlaczego moja rodzina, nic nie mógł się nadziwić, że ojciec, legionista, biorący udział w II wojnie światowej, przetrwał, kiedy wszystkich, nie tylko mężczyzn brali do obozów, ale rodziny natychmiast wywozili do Kazachstanu albo na Sybir. Tymczasem okazało się, że mój ojciec przed wojną miał uprawnienia do wyłączenia prądu tym, którzy długo zalegali z zapłatą. Wysyłał monterów, oni odcinali prąd, kiedy ktoś zapłacił, to włączali za jakąś opłatą i tak dalej. Tak jak teraz zresztą jest. Bo kiedyś ja zapomniałam zapłacić, to mnie odcięli. Zapłaciłem 90 zł za to, ale to już inny temat. No i proszę sobie wyobrazić, że przychodzili do niego, szczególnie to było dotkliwe dla tych, którzy mieli kina, a kina było 3 kina. I mieli jakieś kiepskie filmy, nie było frekwencji, nie mieli pieniędzy a prąd dużo kosztował. Nie mieli pieniędzy na to. Więc no jak im wyłączył jeszcze prąd, to już koniec świata, no plajta. Więc przychodzili do ojca i błagali miesiąc. Ojciec miał dobre serce, mówił dobrze. I Montero mówił, nie ruszaj się kin, czy tam jakieś firmy. I oczywiście żadnych łapówek, żadnych za to mowy nie było, dobre serce po prostu. A oni w międzyczasie sprowadzili dobry film, jakiś amerykański czy inny, czy francuski z Jean Gabin, z Michel Morgan albo coś takiego. I odbili się, zapłacili i dzięki ojcu przeżywali. To mu pamiętali. A druga sprawa, Bauer i Pancer mieli wśród tych, którzy byli związani z NKWD, mieli swoich ludzi. I jak była lista, na której był ojciec, bo to zawsze były listy tak, mężczyźni do łagru, a kobiety z dziećmi do Kazachstanu do roboty. To oni skreślali. I tak się udało 2 razy przy 2 wywózkach. Ludzi w koło wywozili, a nas nie. Chociaż stały worki przygotowane, wszystko było. Tylko Bauer i Pancer mówili, panie Mieczysławie, tylko proszę wszystko mieć przygotowane. Ciepłe odzież, buty ciepłe, wszystko. Bo przychodzili, dawali 15 minut. Więc trzeba było natychmiast to. To dzięki niemu przetrwaliśmy 2 wywózki. Ale trzecia, która miała być w czerwcu 1941 roku, Bauer i Pancer przyszli do ojca i powiedzieli, panie Mieczysławie, nie mamy już tam swoich ludzi. My już nic nie możemy zrobić. I byliśmy przygotowani na to, że być może, ale nie wiedzieliśmy, kiedy będzie ta. Kiedy weszli Niemcy i znaleźli Polacy listy, to byliśmy 3 dni nam brakowało do wywózki. I właściwie wejście Niemców uratowało nas przed wywózką. Ojca przed łagrem, a nas przed wywózką do Kazachstanu. Oczywiście my byśmy pewnie tam nie dojechały, bo wojna wybuchła. Ale Niemcy u nas znaleźli się bardzo szybko. Bo wie pan, to nie było daleko przecież od granicy, wówczas granicy pomiędzy Niemcami a Rosją, a Związkiem Radzieckim. I do Borysławia było parę kroków, także w ciągu 2-3 dni. Oczywiście Rosjanie podpalili cały Borysław. To był
Rzym płonący. Tak jak Nerona ognie. Bo wie pan, ropa naftowa, szyby naftowe, wszystko przesiąknięte ropą. Nafta. Paliło się jak zapałki. Że nasz dom nie spłonął, no ale on był tak zieleni, że tamte płonące szyby po prostu nie było wiatru, nie docierały do tych domów tutaj, do tych willi, do tych domów. No ale to już tak wróciłam do tego. I teraz jeszcze chciałabym panu opowiedzieć o... Jeszcze mam pytanie odnośnie tego gimnazjum. Jakby pani powiedziała, jak się nazywało to gimnazjum? Nazywało się gimnazjum imienia Kazimierza Wielkiego. Imienia Kazimierza Wielkiego. Te tarcze nosiliśmy 621 bodajże. Nawet mam gdzieś schowaną tarczę, ale mniejsza z tym, to tarcza nie jest taka ważna. I chodziły tam dzieci. Dosyć drogo się płaciło. Niektórzy mieli zniżkę, szczególnie legioniści i tak dalej. To mój ojciec też miał zniżkę. Natomiast na przykład ojca firma dzieciom robotników płaciła za gimnazjum, a urzędnicy musieli sami płacić. Natomiast w firmie, gdzie pracował ojciec mojego późniejszego męża, firma płaciła wszystkim dzieciom, a drogo było, bo tak było. Liceum 120 zł, czwarta, trzecia klasa 100 zł, a pierwsza, druga 80. To było bardzo dużo przed wojną, ponieważ na przykład jakiś skromny kierowca to miał pensję 120 zł, 150 miesięcznie. On nie mógł dziecka posłać do gimnazjum, ale jak mu jego firma wysłała dziecko, to dziecko się uczyło i kończyło studia. Tutaj wszyscy nasi Polacy, którzy tu są, wszyscy skończyli studia. Oprócz jednego Grocholskiego, który był wywieziony do Rosji i on już się potem nie uczył. A tak wszyscy pokończyli studia, niektórzy bardzo doszli wysoko. Między innymi mój mąż. Tylko mój mąż nie w tej klasie, był w innej klasie. Ale mój mąż był leśnikiem z zawodu. A też z Drohobycza, tak? Z Borysławia. Z Borysławia. Ale Drohobycz był takim naszym miastem, gdzie się jeździło na lody, do cukierni, do Babraja. Był Babraj taki, nazywał się. Nomen. Babraj robił tak wspaniałe lody, że nie mogliśmy, myśmy na lody jeździli z ojcem samochodem służbowym. Jeździliśmy na lody do Babraja, bo takie to były tylko u naszego Linharda, ale do Drohobycza to była taka wycieczka. Bardzo fajna. Ojciec tam w banku miał sprawy w Drohobyczu lub w Lwowie, bo centrala tej firmy była w Lwowie. I teraz jeszcze patrzę, jakie tu mam nazwiska, żeby pana... Aha, o profesorach. Gimnazjum i profesor, bo tutaj zostawiłam to na koniec. Ja pamiętam kilku. Pamiętam wśród naszych profesorów było 3 Żydów. To znaczy, jedna Żydówka, pani Bola Krinkhofer i 2 panów, Morgenstern. Bola Krinkhofer uczyła niemieckiego. Tak uczyła, że mój mąż po 2 klasach gimnazjalnych mówił perfekt po niemiecku. Pan sobie wyobraża, 2 lata w szkole średniej. Morgenstern uczył moją siostrę, która jak przyjechali moi znajomi z Austrii, to mówili, skąd pani tak świetnie mówi po niemiecku. A uczyła się u Morgensterna 3 lata. Trzeci to byli wspaniali ludzie. Bola przeżyła wojnę, schowana przez Polaków. Wyjechała do Izraela i w Izraelu jeszcze uczyła długie lata.
bardzo późno, chyba 80 lat miała, jak przestała uczyć. Już nie żyje oczywiście. Morgenstern, nie umiem panu powiedzieć, czy on przeżył, czy nie. Natomiast bardzo nieładnie się znalazł trzeci. To był pan Tilleman, Pinkas Tilleman, którego myśmy nazywali Pinio Globus. Pinio Globus dlatego, że był mały, miał bardzo dużą głowę, ale był wspaniałym matematykiem. On był genialnym nauczycielem matematyki. Wspaniałym. Niestety miał brzydki charakter. Prawdopodobnie po cichu był związany z komunistami przed wojną. Proszę tą kawę wypić. I jak weszli Rosjanie, to on niestety pokazał palcem, kogo mają aresztować. Dyrektorem naszego gimnazjum był były szef Lwowskiej Szkoły Kadetów, oficer, już w stanie spoczynku. I on był naszym dyrektorem. On nie uczył, on prowadził gimnazjum, jego żona uczyła łaciny. A Pinio Globus pokazał go i mojego, tego co pan tu go widzi, Paczosy, bo to był bardzo wielki patriota i on go pokazał, że ten jest taki wróg. Aresztowali ich i obydwaj zginęli pod Kijowem, tam gdzieś leżą. I profesor nasz Renner, nasz dyrektor, i profesor Paczosa i kilku jeszcze innych. Pinio Globus został dyrektorem gimnazjum za Rosjan. Był jakiś czas, ale przyszedł z Rosji, przyjechał pomocnik dla niego. Nie wierzyli nawet Żydowi, swojemu własnemu, takiemu bliskiemu człowiekowi, nawet temu nie wierzyli. Ale I on, jak on się uratował, jak Rosjanie uciekali, to on uciekł z nimi do Rosji. I co się z nim stało, to nie wiem, ale na pewno przeżył. On się nieładnie znalazł. On, który zarabiał przed wojną 600 zł miesięcznie, profesor z prywatnego gimnazjum polskiego, zatrudniony w tym, tak nieładnie się znaleźć, ale widocznie coś mu ktoś, jakąś przykrość zrobił, że on to zapamiętał sobie. Bo przecież byli tacy, którzy bardzo brzydko się odnosili do Żydów. Przed wojną w Borysławiu były głównie żydowskie sklepy. Niektóre z niezwykłymi towarami z całej Europy, a nawet świata. Na przykład kalifornijskie jabłka w pewnym okresie przywożono. No nie mówię o bananach, pomarańczach i tak dalej. Ponieważ ci zamożni bardzo ludzie, a nawet średnio zarabiający, to jeszcze nie było stać przecież na to, żeby mogli sobie kupić dobrą czekoladę czy dobry sweterek. Był taki sklep, pamiętam, blisko naszej szkoły, gdzie mój ojciec zawsze matce prezenty kupował, torebki, jakieś sweterki paryskie, prost z Francji przywożone. I to nie były jakieś straszne ceny, bo takiego urzędnika średniej klasy było na to stać. Piękna czułenka z krokodyliej skóry. Także wie pan. No i teraz okres jeszcze tego getta. Jak utworzyli to getto, to zamknęli oczywiście ten cały ale czasami się ktoś tam przyślizgnął i właśnie pan Rosenblatt zjawiał się u nas, to panu opowiadałam, że tu chował te owoce i warzywa, mama mu dawała jakieś marchewki, żeby żyły, bo myśmy też nie miały co jeść. Myśmy żyły z tego ogrodu. Niedojrzałe gruszki się gotowało i to był obiad. No i mama, jak ona się tam dostawała,
że nawet, bo rodzina czasami przysyłała paczki z jakąś kaszą, z jakąś tam słoniną, z jakimś tam boczkiem, coś tam przysyłali, wędzony boczek czy coś, bo można było posłać podczas okupacji niemieckiej paczkę kilogramową. Więcej nie można było. Więc ciotki, którym się nieźle powodziło, bo to leśnicy, więc mieli, wie pan, krowy, tam gospodarstwa, to ci przysyłali mojej mamie stale po kilogramie czegoś. No i dzięki temu jakoś tam to można było przeżyć. Ale mama jeszcze się dzieliła tym i jakoś się przydostawała tam do getta. Jak ona się tam dostawała, to do dzisiaj nie umiem tego powiedzieć. Mama była bardzo związana ze społecznością żydowską. Mama. Ojciec obojętny. A jak się nazywali rodzice? Ojciec się nazywał Mieczysław Ostoja-Zagórski, a mama z domu była Ewa Stefania Foltyn. Mam tam zdjęcia, pokażę panu rodziców. Poznali się, mama była 4 lata starsza od ojca, ale była bardzo interesującą kobietą, dziewczyną wówczas, taką 20 parę lat. Ojciec wcześniej się ożenił i środowisko mamy i ojca było dość odległe, ale ojciec się zakochał i się ożenił z nią. No i 3 córki mieli. 3 córki, czyli moją starszą siostrę, mnie i młodszą. Byłyśmy co 2 lata. A jak się siostry nazywają? Siostry nie żyją, obydwie. Starsza Krystyna Wesołowska zmarła 2 lata temu, a młodsza Jadwiga Pyczowa, mieszkająca w Orłowie, Gdynia Orłowo, jej mąż był komandorem porucznikiem, zmarła 6 lat temu. A szwagier mój we Wrocławiu był inżynierem budowlanym, odbudowywał Wrocław od 1945 po śmierci. Był biegłym sądowym i tak dalej. Rodzina taka, wszyscy wykształceni, porządni, uczciwi. Ale właśnie pani zaczęła o tym mówić, jak to przed wojną było. No były różne, czy w Bolesławiu były, że tak powiem, przejawy antysemityzmu, czy były przejawy antysemityzmu, czy była działalność. Proszę pana, jedyny przejaw, jaki ja pamiętam przed wojną, to był ten, bo zaczęłam mówić, jakoś się oderwałam. Sklepy były głównie żydowskie. Polski był na bazie dawnego Meinera, za Austrita był sklep Meinera wiedeński, to przejął go i prowadził Polak, pan Grabowski. Mama tam nie lubiła kupować, dlatego że było drożej jak gdzie indziej. Towar był nienadzwyczajny, a bardzo obsługa niegrzeczna. No może niegrzeczna, nie, ale obojętna. A tam od razu, o pani Zagórska przyszła, pani Stefania. Wie pan, Żydzi umieli się obchodzić z klientami, a Polacy nie. I ponieważ zaczęło się takie trochę, że za dużo handlem się zajmują Żydzi, że Polacy nic i tak dalej, to w Bolesławiu otworzyli pierwszy sklep z tkaninami polski, a drugi z butami. I nikt tam nie kupował, ponieważ w Delce i u Bata były lepsze i tańsze. A myśmy stale, rodzice kupowali w Delce. To nie była żydowska, to była Delka, to była taka chyba szwajcarska czy austriacka, natomiast Bata była czeska. I firma Bata miała sklep w Bolesławiu z butami, ale to były buty takie codzienne. Natomiast
W Delce były takie wytworne, eleganckie. I przejaw antysemityzmu. Ja nie pamiętam. Może dlatego, że miałam te 13 lat i pełno koleżanek Żydówek i chłopców w klasie, jak pan to widzi, ilu chłopców. I wszystkich. Mi się wydawało to całkiem normalne, że my jesteśmy wszyscy razem. Mnie. Rodzice, ojciec to mu było obojętnie, był z Pancerem i z Wehrem, współpracował, im się dobrze pracowało, to lubił ich, ale domowo nie. Natomiast do dziś się zastanawiam, jak oni ładnie się zachowywali w stosunku do tej lekarki, którą zapraszali zawsze na te przyjęcia i tak dalej. Bardzo lubili ją i szanowali. Oczywiście musiały być jakieś przejawy, ale nie tam. Nie tam. Jeszcze chcę panu powiedzieć o 2 rodzinach. Bardzo serdeczną przyjaciółką już z gimnazjum mojej siostry była Irka Mandl. Mandlowie, jej rodzice, byli z Wiednia. Tam ojciec skończył studia i oni w domu rozmawiali tylko po niemiecku. Bo rodzice we Wiedniu się urodzili, wychowali. I te dziewczęta, starsza i ta Irka młodsza, śliczna dziewczyna ta Irka, miała niespotykane oczy fioletowe. Rzadko spotykane. Tak niebieskie, że aż fioletowe. Tańczyła z moją siostrą w jednej parze. W ogóle były koleżanki wielkie. Przychodziła do nas ciągle do domu, a kochał się w niej Ukrainiec. Jest tam taki młody chłopak, 17-letni. Ciężko zakochany i on jej pomógł przetrwać. On między innymi pomógł. Mandlowie, stary Mandl został w tym pierwszym pogromie pobity bardzo, ale przeżył, jakoś tam doszedł do sił. Pani Mandlowa z całą tą rodziną zostawili swoje mieszkanie, duże, ładne, i zamieszkali w jakimś takim małym, byle nie w getcie, byle tutaj. I myśmy tam chodziły do nich w tym czasie. I pani Mandlowa, taki głód straszny, wie pan, nigdzie nie było jedzenia. A pani Mandlowa gotowała ziemniaki, jakimś serkiem tam posypała i nas wszystkie częstowała. Ja do dzisiaj pamiętam ten smak, jak mnie te ziemniaki smakowały, bo też byłam głodna. Oni byli głodni i myśmy byli głodni. Z tym, że nagle Mandlowie nam zniknęli. I ja wyjechałam do cioci, a moja siostra nie mogła już znaleźć Irki. Bo ja potem miałam do siostry pretensje. Ja mówię, dlaczego wyście Irce nie pomagały? Ona mówi, oni zniknęli. Zmiotło ich. A oni się przechowali u państwa tabaczyńskich, bodajże na strychu, gdzie na pierwszym piętrze mieszkał Niemiec na kwaterze. I tam było tak. Pani starsza siostra z chłopczykiem, z tym właśnie docentem, czy tam profesorem, który pisał te książki Koń Pana Boga i tak dalej, dostał czynnikę za te książki nasze. Mieszka w USA zresztą. Irka Mandl też mieszka w USA. O ile żyje, bo też po 90. I proszę sobie wyobrazić, że oni się schowali u tych Tabaczyńskich, byli dłuższy czas, ale pani Tabaczyńska to był zastępca dyrektora właśnie w ojca firmie, inżynier Tabaczyński. Mieli własny dom, taką willę. I oni nie dali rady nosić tego jedzenia dla takiej dużej ilości ludzi, bo tam był, właśnie chciałam powiedzieć, była pani Mandlowa, Mandla nie było, Irka Mandl
jej starsza siostra z synkiem, okresowo przybywał z nią, z tą starszą siostrą, jej mąż Rabinowicz, inżynier, chyba mechanik, czy nawciarz, trudno mi powiedzieć, po jakichś lwowskich studiach. I Kopcio Holzman. Kopcio Holzman to był taki taper, taki muzyk, wie pan. Nawet należał do takiego zespołu, który organizował, muzyczny zespół, który organizował takie potańcówki dla młodych Żydów nad kinem Koloseum, który też należał zresztą do Żydów, jak panu mówiłam. I ten Kopcio Holzman przed samą wojną odziedziczył po swoim wuju jakąś kopalnię nafty. On tę kopalnię sprzedał i za te pieniądze kupił brylanty. Taki mądry chłopak, bo jemu się nie chciało z kopalnią bawić, on był muzyk. Kupił te brylanty i strasznie był zakochany właśnie w Irce Mandel też. I to była tak ładna dziewczyna, że się chłopcy nie kochali. Miała tam 17 lat, 18 potem. I Kopcio Holzman brylantami opłacał te wszystkie wydatki na jedzenie. Od Tabaczyńskich musieli się wynieść, bo już zaczęło zwracać to uwagę, że coś pani Tabaczyńska za dużo tego jedzenia nosi. I chodzi po wsiach i kupuje i tak dalej. Więc przenieśli się do takiego Ukraińca, któremu dali pieniądze, i ten Ukrainiec schował ich. Najpierw byli w Truskawcu, bo 8 kilometrów koło Borysławia, pomiędzy Borysławiem a Drohobyczem jest Truskawiec, przedwojenna Krynica. Do dzisiaj jest, ale już tam skończyły się te wody. No i proszę pana, oni byli krótko tam u kogoś, a potem schowali się u takiego Ukraińca, który mieszkał zupełnie poza wsią, i chowali, i co za pomysły mieli. W studni, tak jak tu jest Sebrowina, wyżłobili tam pomieszczenie i w nocy wychodzili, oczywiście spacerowali i tak dalej, a w dzień tam schowani siedzieli. I tylko wiadro mieli na potrzeby jakieś, no i wodę oczywiście na dole, a on im jakieś jedzenie dostarczył. Ten Ukrainiec za to dostawał ciężkie pieniądze. Irka, weszli Rosjanie, cała ta rodzina wyszła na zewnątrz, ale Rabinowicz nie był z nimi. To był piękny mężczyzna. Piękny, taki troszkę semicki, ale wyjątkowo piękny chłopak. No, wykształcony po studiach. I proszę pana, niestety zaraził się gruźlicą i tak ciężko chorował, że nie mógł być w tej piwnicy, w tym pomieszczeniu, tylko u kogoś był schowany, gdzie ciągle leżał. I on tak się psychicznie załamał, że na własnym krawacie się powiesił. I pani Rabinowiczowa została wdową. I potem, jak wyszła za mąż za tego inżyniera chemika, który został wiceministrem chemika, czy chyba chemika, który został wiceministrem, to zmieniła nazwisko, no, wypadło mi z pamięci. Jej syn, bardzo zdolny, właśnie ten, o którym opowiadam, który napisał te książki i dostał bodajże Nikę za to on przyjął nazwisko tego drugiego ojca. Nie własnego, tylko ojczyma. I wszyscy oni wyjechali najpierw do Niemiec
I tu dziwna rzecz. Tak strasznie Niemcy ich poniewierali. Groziła im śmierć w każdej chwili, a nie tylko im, ale tym, którzy im pomagali. Groziła śmierć, bo w Polsce był taki przepis. Chowasz Żyda, to cię zabijemy. Nie tylko ciebie, ale twoich sąsiadów. No i oni wyjechali na studia do Niemiec. Proszę sobie wyobrazić. Ale jakoś im tam nie podobało się i wszyscy wyjechali do USA. I Irka Mandel wyszła bardzo dobrze za mąż, była jakoś tam milionerką czy miliarderką. Wydała książkę wspomnieniową, gdzie dosyć przykro się wyraża o całym swoim otoczeniu polsko-ukraińskim, że takich maltretowali. No, ma pewnie rację. Miała rację. Jest ta książka wydana, tak? Ona jest wydana tylko po angielsku, ale moja przyjaciółka tu postarała się o tę książkę. Jej córka mieszka od lat w Anglii, zna świetnie angielski, przyjechała do niej i słowo po słowie, zdanie po zdanie, bo ona nie zna angielskiego, myśmy chodziły do francuskiej klasy, przetłumaczyła jej. A jak się ta książka nazywa? Nie wiem. Ale Irena Mandel. Irena Mandel. Tak. I to powinno być w naszym muzeum, proszę pana. Tak. Powinno być to, powinno być Drohobycz. Drohobycz to na pewno jest. Koń Pana Boga. Tak. I tak dalej. I książka, ten Kopcio, Holzmann napisał książkę Ziemia bez Boga. Zaraz po wojnie napisał książkę. Z kiepskim, ja to przeczytałam w 1949 roku w Zakopanem. Zobaczyłam, że moja współtowarzyszka w pokoju, bo to w czasy były, pojechałam na narty i ona czyta książkę Holzmana. Na kiepskim papierze wydana, zaraz po wojnie. Gruba książka. W Polsce wydana, tak? To powinno być u was. Ziemia bez Boga. Holzman, Kopcio Holzman. Bo jego nazywali Kopcio, ale ja nie wiem, jakie on miał imię. To Kopcio to było tak powszechnie, wie pan, jak koledzy, koleżanki go nazywali. Oczywiście oni wszyscy nie żyją. Mi się wydaje, że to jest dosyć duży materiał, który ja panu przekazałam. Prawda? Jak pan? Tak, no oczywiście to chcę sprawdzić tylko. Ale to dotyczy jednego miasta, Grünberg. bo jeszcze oprócz tego mam króciutko takie historie. Myśmy, jak mówię, w wujostwu byli leśnikami i któregoś dnia zjawiła się u nich pani z dziewczynką, taką małą, bardzo obdarta, prawie bosa, bez zębów i mówiła, że czy ona, że są głodne i tak dalej. No więc ciocia poczęstowała ich i ona mówi, czy ktoś by nie chciał brać lekcji języka francuskiego. Ta nędzarka, więc moja ciotka nie w ciemię bita od razu widziała, o kogo chodzi, że ona się tu ukrywa z tym dzieckiem. Więc mówi, tak, tutaj mój syn, mój tam, młodzieży tam było trochę u wujostwa, przechowywali się podczas wojny, wakabyli. To znaczy w Tarnobrzegu? Koło Tarnobrzegu. I tam ta pani przychodziła 2 razy w tygodniu piechotą z tą dziewczynką, skądś, z jakiejś wsi. Myśmy nie wiedzieli skąd. I
dawała profesjonalne lekcje z francuskiego. Nagle zniknęła. Weszli Rosjanie. Mama mówi, co się stało z tą, ciocia mówiła, co się stało z tą panią, z tą kobietą, z tym dzieckiem. To była na pewno Żydówka, ale co się z nim stało? Czy one, może Niemcy ich zabili, może coś. Ale ciocia wyjechała coś załatwiać do Dębicy, czy do gdzieś tutaj blisko, koło Tarnobrzegu, coś tam załatwiała. I na ulicy zobaczyła wytworną panią, wytwornie ubraną, w kapelusiku, w pięknym kostiumie. Patrzy, a to ona. Ale ona odwróciła się, odeszła. A ona zawsze przychodziła, dostawała obiad i dostawała do torby jedzenie od cioci. Ale dlaczego ona uciekła? Czy nie chciała się zdradzić, czy może, no nie, czy może nie poznała ciotki? No, trudno powiedzieć, w każdym razie ciocia ją poznała. Mówi, słuchajcie, wy byście nie uwierzyli, jaka była elegancka i odnowiona. Zęby już miała, wszystko jak trzeba. To była jedna historia, a druga, koło moich wujostwa był majątek państwa chorodyjskich. Historia straszna, ponieważ 3 chłopaków chorodyjskich było w OK. Dwóch siedziało w Warszawie, i to działało, a jeden był na miejscu w majątku. Kiedy zostali zabici Niemcy, rodzina taka paskudnego Niemca z Rozwadowa, mieszkał w Rozwadowie, AK wykonało wyrok na nich, to wtedy Niemcy otoczyli dwór chorodyjskich w dniu ślubu ich siostry i wszystkich wytłukli. Do tego stopnia, że najmłodsza córka schowała się do kufra na strychu z swoją boną i tam ich znaleźli i tam ich zatłukli. Ale ci bracia z Warszawy, którzy nie byli na weselu z jakichś względów, przyjechali i jeden z nich zginął w powstaniu warszawskim, a drugi przeżył i był znanym dziennikarzem. W całą rodzinę, cały ten majątek Niemcy wytłukli. I był wśród tego towarzystwa pan, o którym moja ciocia też mówiła, że to jest ukrywający się Żyd. Był mało taki semicki, zresztą był troszkę pewnie podfarbowany na blondyna i tam chorodyjscy go ukrywali. I prawdopodobnie on też został zabity, bo służby wybili wszystkich. Tam straszna była tragedia, straszna. Wujostwo strasznie to przeżyli, bo znali całą rodzinę, to było tam paręnaście kilometrów, może 30, trudno mi powiedzieć. A dwór został taki. Ale ten majątek miał jakąś nazwę? Czy to była jakaś, w jakim pod Tarnobrzegiem? Była nazwa jakaś tego majątku, czy... W Zbydniowie to było. Bo w Grębowie to byli Dolańscy. To wszystko, powyrzucali ich z tym, że Chordyński zabrał bardzo dużo obrazów, złożył Dominikanów w Tarnobrzegu i później zabrał sobie. A Dolejskiemu nic nie pozwolili zabrać, tylko wyrzucili go po prostu. Z tym, że pracował w Ministerstwie Rolnictwa, bo on był doktorem nauk rolnych. U nich w majątku mój dziadek był plenipotentem po sprzedaniu swoich majątków. Był plenipotentem, bo dziadek był też inżynierem leśnikiem po lwowskiej lasówce. I miał Puławy chyba skończone, średnią szkołę rolno-leśną, czyli miał rolnictwo i leśnictwo. I dziadek długie lata był najpierw u księżnej Hanki Lubomirskiej, plenipotentem, a później u Dolańskich. I od Dolańskiego wrócił do Hanki Lubomirskiej
pod Przemyśl, tam do Sieniawy i do Mirzyńca, do Boratycz i tam zmarł. I tam są groby moich dziadków. Proszę powiedzieć, bo Pani też opowiadała tutaj, to jest bardzo ważne i cenne, o swoich koleżankach z tego gimnazjum, ale skąd Pani wie tak naprawdę o ich dalszych losach? Skąd się Pani dowiedziała? Czy, O czym? Jakie były losy tych żydowskich koleżanek, które się uratowały? Pani miała z Bo na przykład kontakt? Olga Flachs, która wróciła w 1945, to się z nami skontaktowała. Ze mną nawet mniej, ale właśnie z tą Lusią. Bo ja często do cioci wyjeżdżałam, bo u nas nie było co jeść. A u ciotki było mleko, bo była krowa, bo było kilka krów. I jakieś tam świnie zabijali, no to miałyśmy co jeść. Aleśmy wracały ciągle do domu, tam jest z powrotem, tam jest z powrotem. Natomiast ojciec zmarł po operacji, a matka transportem wyjechała stamtąd. To znaczy, w którym roku jakby Pani rodzina opuściła Borysław? 40, albo koniec 4, albo początek 5. Ale jakby w ramach repatriacji. W ramach repatriacji. Mama dostała kartę repatrianta. Tam było wymienione, co zostawiła. Tam posiadłość swoją, dom, ogród, wszystko, co tam było. I tutaj osiedliliśmy się. Nic nie dostaliśmy, żadnej rekompensaty za to, jak dotychczas. No i tak matka jako wdowa kształciła te dzieci z trudem wielkim. Myśmy same pracowały i uczyły się, studia ukończyłyśmy z wielkiej biedzie, w takim skromnym życiu. Także czasem człowiek głodny chodził. No ale potem wszystko się to wyrównało. Jakie studia Pani skończyła? Ekonomiczne. Ja jestem magister ekonomii. I czym się Pani... Tak, SGH, to tak śmiesznie, bo ja mam część studiów w Krakowie na UJ-cie, a kończyłam tutaj SGPiS. Jeszcze był SGPiS, bo teraz to już jest Szkoła Główna Handlowa, ale wtedy był SGPiS. Tu magisterium mam z Warszawy, a pierwsze 3 lata studiowałam w Krakowie na UJ-cie. Ten mój wydział został zlikwidowany, bo to był z kierunkiem spółdzielczym i sobie władze nie życzyły, żeby o spółdzielczości mówiono. A mąż był leśnikiem, magister inżynier leśnik. Wszystkie moje dzieci, syn był po Wyższej Szkole Morskiej, córka jest po SGGW, wnuczka, jak ja mówiłam panu, że ona tam z Noblem mają tak. Hania ma 2 fakultety, druga młodsza wnuczka ma 2 fakultety, ekonometrię i psychologię. Trzecia wnuczka jest po Wyższej Szkole, po Akademii Sztuk Pięknych, jest malarką i jeszcze ma tam 2-letnie oprócz tego studia wizerzystów. Co tam jeszcze? Jeden mąż to jest doktor biotechnologii, drugi jest po SGH, mąż drugiej wnuczki, trzeci jest też po SGH, czy nie, czy po jakieś tam, w każdym razie ekonomicznym ma wykształcenie. I był zięć z fotografikiem. No i tak rodzina, już mam 2 prawnuków. Jeden ma pół roczku, a drugi 5 miesięcy. I są śliczni i mądrzy i rozwijają się dobrze. Jestem dumna, że dożyłam. Gratulacje.
tak. Mogę przyjąć gratulacje, bo są fajne dzieciaki. A miałbym jeszcze taką prośbę, tą mapę, którą Pani tutaj narysowała, No. Borysławia, tam Pani też napisała, gdzie jaka rodzina mieszkała, tak? Nie. Co ja to napisałam? Ja to przygotowałam, bo miałam rozmawiać z panem Weissem i chciałam mu pokazać, gdzie on mieszkał, a gdzie my mieszkaliśmy. Tu, a tu było gimnazjum nasze, tu była poczta, a getto było tu. O, getto, widzi pan? Ulica Strzelecka. Tu getto. A most, co to oznacza? Most, bo nie było w naszym mieście ani rynku, ani ratusza, ani nic. Burmistrz, właściwie prezydent, bo u nas w naszym mieście był prezydent, to mieścił się w jednej z eleganckich kamienic przy ulicy Głównej. Nie było żadnego, tylko na środku, w centrum miasta zabudowali jakby tą rzekę, Tyśmienicę. Myśmy to nazywali most, ale to było w zasadzie zabudowane, tak jak w Lwowie też zabudowali tą rzekę płynącą pod Lwowem. Zabudowali i to było centrum miasta. Wkoło były sklepy, wkoło, tam gdzie się dało, rzeczka, Tyśmienica, która normalnie była brudną od ropy naftowej małą rzeką, ale w okresach przyboru, w górach dużych opadów, dorobiła się potwornie niebezpieczną, wylewała i ciągle były powodzie. Niesamowite powodzie. Jak taka mała rzeczka mogła się tak rozlewać, że zabierała całe domy, całe dzielnice. I potem ludzie tak byli bezdomni, że wybudowano tak zwany dom powodzian. I tam mieszkało w każdym pomieszczeniu po 2-3 rodziny, nawet w okresach różnych. A ponieważ moja mama była niezwykle dobrym człowiekiem i takim litościwym, to przecież można było naprawiać buty gdziekolwiek, ale specjalnie wysyłała do szewca, do domu powodzia, żeby on sobie zarobił parę groszy. No i mało tego, jeszcze całą torbę wszystkiego, ubrań, jedzenia. Ja chodziłam z naszą, mówiło się wówczas służąca, no taka pomoc domowa. To chodziłam z nią tam do tego domu powodzian i nigdy nie zapomnę tej nędzy, tego smrodu, jaki tam był, jakie tam straszne były wyziewy. Ale to byli biedni ludzie. Czasami dostawali pracy i odpływali, zostawiali swoje miejsce innym. Ja takich wielkich powodzi nie pamiętam. Jeden rok był taki wojenny, nawet dosyć duża powódź była, ale takich dużych powodzi. Natomiast jak byłam widocznie malutko i nie pamiętam, to powodzie były straszne. Rzeka była rwąca niesamowicie. A wkoło, jak panu mówiłam, wsie ukraińskie, kilka wsi niemieckich. Mannstal był typowo niemieckim i to byli od wieków. Oni przyjeżdżali, bo tam była nędza, a tu było dobrze. To przyjeżdżali z Niemiec i tu się osiedlali. Dostawali ziemię, budowali domy, oczywiście lepsze aniżeli te ukraińskie chaty, bo chaty ukraińskie były drewniane, a u nich były często murowane, a jeżeli drewniane, to duże, solidne. I żenili się między sobą, co powodowało, o czym zresztą pisał Kuśniewicz, powodowało to, że było bardzo dużo, widocznie te krzyżówki, to dużo było takich opóźnionych w rozwoju. Ale jakoś tam bardziej nosili tam do tych niemieckich wsi, nosiliśmy okrycia i za to wymienialiśmy jedzenie i przynosiliśmy.
Znaczy w trakcie okupacji, tak? Słucham? W trakcie okupacji. W czasie niemieckiej okupacji, bo za Rosjan nie może było za miasto tak wychodzić. Natomiast Rosjanie weszli w 1939 roku, a wyszli w 1941 w czerwcu. I ten okres, dla mnie osobiście, to jest najgorszy okres w moim życiu. Coś okropnego. Natomiast za Niemców, przy wszystkich, jak panu mówię, oni się w naszym mieście troszkę inaczej zachowywali. Na przykład mogliśmy mieć aparaty radiowe, gdzie nigdzie w Polsce groziło śmiercią, a tutaj pozwalali, w Bolesławiu. Myśmy zostawili aparat radiowy Telefunkena w szafie, no bo kto by woził aparat radiowy? Gdzie? To się brało poduszki i kołdry, i koc. To jest tak, że w tym okresie przedwojennym, tak jak pani pamięta, to Bolesław był takim bardzo, jak rozumiem, prężnym miastem. To Tak, znaczy, bardzo prężnym. To nie było prowincjonalne miasteczko. Nie, to było miasto, trudno powiedzieć, bo tak, ta cała grupa tych bardzo zamożnych, na przykład ojca szef, czyli dyrektor tej elektrowni, pan Boj, syn biednego szewca, który się wykształcił we Lwowie na Politechnice dzięki temu, że udzielał korepetycji i tak dalej, to on zarabiał przed wojną 15 000 złotych miesięcznie. To każdy miesiąc mógł kupić kamienicę. Pan sobie wyobraża? Mój ojciec też doskonale zarabiał, ale daleko mu było do dyrektora, bo dyrektor to nie była pensja taka wysoka, tylko on miał procent od sprzedanej energii elektrycznej. On był na procencie. Jego zastępca natomiast już nie, tylko miał pensję 3000 miesięcznie. To też straszne pieniądze. Oni byli tacy eleganccy wszyscy. Oni ze Szwajcarii przywozili ciuchy. Żona pana Boja miała gruzicę kręgosłupa, siedziała bez przerwy w Szwajcarii i on płacił za najdroższe sanatoria i szpitale, bo miał z czego 15 000 przed wojną. Teraz to jest dużo, ale wtedy to było... W Bolesławiu, w samym mieście, mieszkali też Ukraińcy? Ukraińców nie było dużo, było kilkanaście procent. Natomiast była piękna cerkiew. Do mojej klasy nawet chodziła córka popa. Bardzo często, kiedy bo rodzice moi nie byli specjalnie pobożni, to nieraz się nie chciało im iść rano do kościoła w niedzielę, to nasza gosposia, która była Ukrainką, właściwie nie tyle Ukrainką, co grekokatoliczką, to ona brała nas do cerkwi na mszę. I moja mama uważała, że to nie ma znaczenia, czy my jesteśmy w cerkwi, czy my jesteśmy w kościele, czy my jesteśmy w zborze jakimś, byle się pomodlić do Boga. I miała trochę spokoju, bo te dzieci poszły z domu, bośmy rozrabiały. Ale to dlaczego do kościoła nie? Bo to dalej? Daleko było od nas bardzo, bo to, wie pan, jak pan tu widzi, tu jest kościół. Gdzie tu mój kościół? O. O, tutaj. Tu jest kościół, a myśmy mieszkali tu. To po drugiej stronie miasta. Ale Wejsowie tu. Więc oni tu byli. Hukowa Góra to był nowy cmentarz, a tutaj koło kościoła stary cmentarz. A tutaj Dereżyce na Chujowice, taka brzydka nazwa, no ale tak się nazywała. Tu do Schodnicy droga. Tutaj. Że ja to wszystko pamiętam przecież. No właśnie. Ja to widzę. Może wie pan, może się troszkę mylę, ale nawet pamiętam, jakie były, jak się nazywały tego.
O Strzelców, kino Strzelec było, o tu elektrownia i tutaj były góry, świetne zjazdy narciarskie, więc my od 7 roku życia jeździłam na nartach. Później w Zakopanem już byłam stara, najstarsza na stoku. Ale nigdy nie chciała pani pojechać jeszcze, zobaczyć, jak to Strasznie wygląda mąż teraz? chciał, ale mój mąż niestety zachorował. Prawdopodobnie to była borelioza, tylko nikt się nie połapał. Strasznie mu stawy wysiadły i miał 2 endoprotezy. Więc chodził najpierw o 1 kuli, później o 2. I on strasznie chciał tam pojechać, bo on tęsknił tam. On kochał tę stronę. On wyjechał bardzo późno i z rodzicami rodzinę miał rozłożoną koło Myja, Stanisławów. Wie pan, nasza rodzina była bardziej tu do Krakowa zbliżona, a Lwów, Kraków, a oni byli tam, Karpaty, wie pan, aż do Chocuszczyzny. Aleśmy się wszyscy bali go puścić z tymi kulami, bo wtedy, teraz jakoś tak łatwiej, no teraz już znowu kłopot, ale był okres, że łatwo było na Ukrainę pojechać, ale już mój mąż nie żył. Natomiast wtedy, kiedy żył, to na Ukrainę było niebezpiecznie jechać i dzieci nie chciały go puścić. Tatuś, ty musiał być pod jakąś opieką bardzo dobrą. Samochodem baliśmy się, że bandyci wysadzą go na brzeg drogi albo ich zabiją, bo mąż prowadził samochód prawie do śmierci. No ale nie aż na Ukrainę. Do sklepu, do przychodni. Tak. No to tam czasy były rzeczywiście bezpieczne. A my mamy gdzie mieszkać. Tu mieszkał syn. My mieszkaliśmy w Białymstoku, bo mąż był dyrektorem lasów w Białymstoku przez 17 lat. Puszczak, I potem... Nyszyńska, tak? Słucham? Puszczak Nyszyńska? Wszystkie puszcze mu należały. Białowieska podlegały mu. Knyszyńska, Romyńska, Borecka i Augustowska. Wszystkie puszcze. Właśnie wspomnienia wydajemy. Ale właśnie, chciałam o to zapytać. Przyjdzie mój wydawca, przyjedzie 15 listopada, bo ja się śpieszę, bo ja jestem bardzo stara. I napisałam te wspomnienia, to jeszcze żył syn. I czepili się mnie, a mąż też zostawił wspomnienia, które ja troszkę opracowałam, przepisałam na komputerze, mając 80. I proszę pana, czepili się, żeby jednak to wydać. Moja rodzina z Jarosławia, tacy dobrzy myśliwi i tak dalej. Mąż był doskonałym myśliwym. No w pewnym przez 8 lat prezesem Polskiego Związku Łowieckiego. Nauczycielem. To są wspomnienia obejmujące też okres właśnie od urodzenia. Borysław jest opisany doskonale w moich wspomnieniach i jego wspomnieniach, ale te wspomnienia nie mają, o tyle, też jest tam o Żydach trochę, ale nie ma to, co się zaczyna o Borysławiu, to nie ma nic wspólnego z Żydami, bo to jest opisane środowisko przyrodnicze i tak dalej, lasy, jak to wszystko wyglądało, jakie domy były, jak ludzie mieszkali. Na przykład, jeszcze nie opowiedziałam o jednym. Jak chodziłam do gimnazjum, do szkoły podstawowej, to zawsze z tym tornistrem na plecach przychodziłam koło takiego domu państwa, jak oni się nazywali? Boże kochany. No w każdym razie
Freund. Dyrektor Freund. Dyrektor Freund był dyrektorem jednej z największych firm, bodajże Galicja się nazywała, bo takie największe firmy to była Galicja, właśnie Podkarpackie Towarzystwo Elektryczne, jeszcze kilka innych firm i ten drohobyczki Polmin. To dyrektorem tego Polminu, tak się składa, był pan Szeroc, który był moim chrzestnym ojcem. Bo najpierw on pracował w Bolesławiu, on mojego ojca ściągnął do Bolesławia. I on dostał propozycję, był po studiach lwowskich, dotyczących właśnie i praktyk odbywał w Baku, więc był fachowcem niezwykłym od tych roponośnych historii, I pan Szerec został dyrektorem Polminu, czyli Polskie Minerały. To była państwowa firma. I ta rafineria drohobyczka, Kolos, duża, no największa w Europie, miała filie, takie mniejsze rafinerie i jakieś oddziały właśnie w Bolesławiu. Kierownikiem jednego z tych oddziałów był ojciec tej aktorki Marty Lipińskiej. Ja Martę Lipińską widziałam w kołysce, jak miała 6 miesięcy. Ona się urodziła podczas wojny. No i i Freund. I zawsze przychodziłam koło tego domu. To, proszę pana, różne wille widziałam w moim życiu, bo trochę po świecie też jeździłam. Ale to było takie cudowne miejsce. Zawsze jak szłam, to stawałam przy tym płocie i patrzyłam na te kwiaty. Ogrodnik był specjalny do utrzymania kwiatów, a szofer do kilku samochodów, które stały w garażach i ciągle coś czyścił albo polewał wodą któryś samochód. I ja stałam i się gapiłam i mówiłam, o tu to bym chciała mieszkać. Oni mieli tylko jedną córkę, która mieszkała w takim pokoiku z ślicznym, okrągłym balkonikiem. Chciałam powiedzieć, jak ona ma dobrze, pięknie. Tam cała ta rodzina została wywieziona i zabita. I ten dom, mówili mi przyjaciele, bo przecież wielu jeździło do Wrocławia, teraz to już nie ma takich zainteresowanych, ale był okres, że bardzo dużo jeździli, to mówili, że to jest ruina, ta willa. To było cudo, zadbane jak jakiś zameczek prześliczny, w cudownym ogrodzie, zajazd, wie pan, Żyd, pan Freund. Wszyscy oni byli wykształceni przeważnie we Wiedniu lub we Lwowie, ale we Lwowie mniej. Z tym, że w okresie, kiedy oni studiowali we Lwowie, to nie było żadnych gett ławkowych, tylko wszyscy siadali gdzie chcieli. Te getta zaczęły się przed samą wojną. Kiedy kazali im stawać w tym, to było podłe. Tak trzeba powiedzieć. To było podłe. Dlaczego ci chłopcy musieli do Rzymu jechać studiować? Bo w Lwowie ich traktowali jak drugiej kategorii towarzystwo. Było trochę tego antysemityzmu w pewnych grupach, ale też byli tacy, którzy szli ich bronić. Stali z laskami i nie pozwalali Żydom robić krzywdy. Było i takie. Także wie pan, bardzo zróżnicowane. Nasz kraj nie mówię, żeby o tym mówić, bo wiele osób wie. Oby się to nigdy nie powtórzyło. Aby nigdy już nie było takich, nikt nie musiał opowiadać takich okrutnych historii, że ja myślałam, że to góra jakaś wyrosła ziemi,
a to leżały trupy. Ale proszę powiedzieć tak może na zakończenie, jeśli chodzi o te wspomnienia w ogóle z Borysławia, to tak jak pani myśli o Borysławie, to jednak pani myśli w sposób taki pozytywny, czy znaczy, to nie jeżeli jest chodzi, słowo, ja rozumiem, z wielkim sentymentem, z wielkim uczuciem wspominam mój dom rodzinny, uroczy, jakkolwiek nie jakiś bardzo bogaty, ale bardzo, bardzo taki przyjemny w mieszkaniu. Z wielkim sentymentem wspominam wszystkich moich przyjaciół, moje koleżanki, moich sióstr i tak dalej. Ale nie chciałabym tam wrócić, mieszkać. Absolutnie. To już jest inny kraj. Nigdy Borysław już nie będzie nasz. Nie potrzeba zresztą, bo już tam nafty nie ma, a takich ruin to nam nie trzeba. Pani Mario, bardzo dziękuję za wywiad i poświęcony czas. Czy coś jeszcze chciałaby Pani dodać na zakończenie? Ja chciałabym dodać na to zakończenie, że nie mogę sobie do teraz, ale przecież już jak Pan widzi, jestem wiekowa, nie mogę sobie pogodzić się z tym. Nie mogę się z tym pogodzić, że ci wszyscy ludzie zostali tak okrutnie, niezasłużenie potraktowani. Co te dziewczęta zrobiły, że ich w Bełżcu zabili? Co ci chłopcy zrobili? Było paru podłych, ale w każdym narodzie się znajdzie paru podłych, jak ten Pinioglobus, pan Tilleman. I tacy, nasz profesor, mój profesor od matematyki. Ale proszę pana, niezasłużenie. Dlaczego ich tak potraktowali? Oczywiście ja tylko wybranych, najbliższych panu tu podaję. Znałam z widzenia. Byłam dziewczynką, to ja przecież, to rodzice, właściwie ojciec nie, ale matka miała duże grono, o którym by mogła opowiedzieć. Matka dawno nie żyje, staruszka, miałaby ponad 100 lat. A jeszcze może takie pytanie, czy pamięta Pani likwidację getta w Borysławiu? Czy to była likwidacja getta, te transporty do Bełżca? Jednego dnia zniknęli wszyscy. Wywieźli ich na stację, do wagonów i do Bełżca. Lub do Oświęcimia, nie wiem dokąd. Pierwsze transporty szły do Bełżca, a następne nie wiem. I tam pustka. Kto to zasiedlił, to nie wiem. Nie umiem powiedzieć. Bo tam już nic nie zostało, bo przecież ci ludzie konali z głodu. Polacy bardzo starali się im pomóc. Często dostawali, pomagali w ten sposób, że kupowali u nich coś, bo też im było potrzeba. Więc co, kupowali jakieś buty, a dawali, powiedzmy, 2 bochenki chleba. No więc i taka była, to też była rodzaj pomocy, bo oni nie mieli gdzie sprzedać. A Polacy, natomiast Ukraińcy źle się zachowali, ale Weissów uratowała Ukrainka. O, jeszcze jedna historia, którą króciutko muszę powiedzieć, o czym profesor Weiss prawdopodobnie nie wie. Lub jeżeli wie, to może nie przywiązuje do tego wagi. Ponieważ ta pani, która Weissów przechowywała, ta Ukrainka, w tej piwnicy, jego brata, jego rodziców, i tak, chyba dziadków i tak dalej, to ona nie mogła sobie poradzić z tym jedzeniem dla tych ludzi i ze zdobyciem pieniędzy, żeby im kupić to jedzenie. I też nie mogła chodzić z eleganckimi rzeczami na rynek, bo ją ludzie znali i wiedzieli, że ona takich eleganckich rzeczy nie ma.
Więc ona była bardzo zaprzyjaźniona z mamą tej Lusi Bogacz, która tutaj jest w mundurku, i brała od Weissów jakieś tam ciuchy, czy co tam było, czy pieniądze nawet. Szła do pani Bogaczowej i pani Bogaczowa brała te pieniądze, szła na rynek, kupowała i w torbach przynosiła do niej, ale już druga osoba, a nie pierwsza. Nie wiedziała, czy to Weissowie, czy kto i gdzie oni są, tego nie wiedziała. Tylko wiedziała, że tamta jej przyjaciółka przechowuje Żydów. Dla nich to robiła. Bardzo pięknie się znalazła jej mama. Nikomu nic nie powiedziała. Po wojnie dopiero przyznała się Lusi. I Lusia Bogaczówna, jak się dowiedziała, teraz się nazywa Czerwonkowa, jest wdową, nie wychodzi z domu, mieszka w tym Białymstoku na 7. piętrze. Lusia prosiła mnie, że gdybym miała kontakt z profesorem Weissem, to żeby mu to przypomniała. Ale ja nie zdążyłam mieć na razie. Ja dziękuję panu, że pan zechciał już przyjść. Spadł mi kamień z serca, że chociaż tych wspomniałam.